Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na prezentację sprzętów gamingowych od marki Secret Gear. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Oto dwie niezwykle ciekawe myszki od marki Secret Gear. ZX1 oraz ZX2. Występują tutaj pewne różnice. Cechą wspólną jest kolor, chociaż te myszki też występują w kolorze czarnym. Jeśli chodzi o ceny, no to między nimi jest różnica około 50 zł na chwilę obecną. Natomiast ceny się zmieniają, więc zostawiam Wam linki w opisie filmu, gdzie te ceny zawsze są aktualne, bo jak się cena zmienia, to jest aktualizacja. Jeśli chodzi o parametry, to jest podobnie, ale nie do końca, ponieważ obie myszki działają bezprzewodowo, tak poprzez dołączony dongiel, czyli na paśmie 2,4 GHz, a także poprzez Bluetooth, no i działają też przewodowo, czyli gdyby się rozładowała, można grać dalej na przewodzie, a jednocześnie myszka się będzie ładować. I poprzez Bluetooth mamy najniższe próbkowanie, bo 125 Hz, ale najdłuższy czas pracy. Po kablu mamy 1000 Hz, ale bezprzewodowo w obu przypadkach mamy 8000 Hz, co oczywiście prowadzi też do tego, że ten akumulator najszybciej się rozładuje w obu przypadkach. Natomiast jeśli chodzi o myszkę ZX1, to mamy tutaj sensor Pixart PAW3395 o DPI do 26000. Bardzo dobry sensor, stosowany w myszkach bezprzewodowych. Wewnętrzny akumulator ma 500 mAh, a przełączniki marki Omron mają 100 milionów kliknięć. W drugiej myszce mamy troszeczkę lepszy sensor, bo jest to Pixart PAW3950 o DPI do aż 30 000. Mamy też przełączniki Omrona, ale wytrzymujące 80 milionów kliknięć, więc 80-100 milionów i tak jest to bardzo dużo. No i pojemność akumulatora również 500 mAh. Natomiast zobaczmy, czy są różnice w wadze. ZX1 według mojej wagi 59 gramów, ZX2 48, więc około 10 gramów różnicy. Natomiast obie te myszki są uniwersalne, czyli nieprofilowane dla graczy prawo jak i leworęcznych. Natomiast myszka ZX1 ma inaczej wyprofilowane przyciski, ma takie większe zagłębienia, a myszka ZX2 ma bardziej takie płaskie przyciski, gdzie zagłębienie jest w środkowej części przycisku. No i ZX1 ma przycisk do DPI, ZX2 go nie ma. Spójrzmy od spodu, w obu przypadkach duże, dobrej jakości ślizgacze, także ślizgacz wokół sensora, przełącznik do trybu przewodowego dongiel Bluetooth. W obu działa tak samo, tylko jest po innej stronie. Natomiast tutaj mamy jeszcze dodatkowy przycisk na dole. No i myszka ZX1 ma takie styki od spodu. A po co te styki? Ponieważ w zestawie mamy jeszcze taką stację dokującą z małym ekranikiem, czyli tą myszkę odkładamy po graniu na taką właśnie bazę i wtedy ta myszka jest zawsze w 100% naładowana, ponieważ ładowanie przez taką bazę trwa bardzo krótko. Natomiast myszkę ZX1 musimy ładować przy pomocy przewodu. Jeśli chodzi o zawartość zestawu, no to wygląda to dość podobnie. Myszka ZX1 ma przewód do ładowania lub też do grania 1,60 m długości, przewód, który jest dość elastyczny i ma solidny, wytrzymały oplot, a także pasek do spięcia nadmiaru. Jest to przewód USB na USB typu C. Mamy też krótką wersję takiego przewodu. Jest oczywiście instrukcja, jest taka karta, wymienne ślizgacze oraz, co ważne, gripy, czyli możemy sobie na myszkę założyć gripy, żeby był lepszy chwyt. No i mamy woreczek, a także oczywiście bazę, na której stoi myszka. Natomiast ZX2 ma dość podobnie. Instrukcja, akcesoria, dwie wersje przewodu, krótka, długa, ślizgacze, gripy, woreczek oraz tutaj oczywiście też musi być dongiel do komunikacji z częstotliwością 8000 Hz. Obie myszki mają software, który zaraz pokażę, natomiast sobie jeszcze poklikajmy przyciskami. Na początek ZX1. Przycisk od spodu działa cichutko, przyciski boczne. Przyjemny skok, dobra reakcja. Rolka gumowana, sporo wystaje, dobrze się korzysta z przyhaczaniem. Jako przycisk działa twardo i z dość dużą siłą. Przycisk do DPI wystający, dobry moment aktywacji, dobrze wyczuwalny i przyciski główne. Duży skok przycisku i dość miękki klik, jeśli chodzi o przełączniki główne. I myszka ZX2, przyciski boczne.
Ten z tyłu troszeczkę bardziej wystaje, więc wiemy, który naciskamy. Precyzyjnie, dobra reakcja. Rolka również precyzyjnie, z ząbkowaniem, gumowa. Twardy klik na rolce, dość duża siła nacisku. Natomiast jeśli chodzi o klik, ponownie duży skok przycisku i tutaj mamy inaczej wyprofilowane przyciski. Skok jest odrobinkę niższy niż w tej myszce. Natomiast klik mimo wszystko jest dość lekki. No i te przełączniki są też dość ciche. Jeśli chodzi o jakość tworzywa, no to w przypadku obu myszek jest to przyjemne w dotyku tworzywo. Natomiast nie mamy specjalnych elementów antypoślizgowych. Po to są właśnie gripy z zestawu. Gdybyście chcieli, żeby dosłownie te myszki kleiły się do ręki, to wtedy warto sobie założyć gripy. Teraz pokażę Wam software. Jest on online, więc wybieramy sobie tutaj, którą z tych myszek posiadamy, czy tą z podstawką ładującą, czy ZX2 Ultra Wireless. Wchodzimy, mamy pokazany status połączenia i poziom naładowania baterii. No i tak wygląda sam panel. Częstotliwość próbkowania, oczywiście im niższa, tym dłużej na jednym ładowaniu ta myszka podziała. Natomiast jak to bywa w tego typu myszkach, jeśli ustawimy 8000 Hz i łączność będzie poprzez dongiel, czyli wtedy w grach mamy tak minimalne opóźnienia, jak to tylko się da, ale ta myszka podziała maksymalnie około 20 parę godzin na jednym ładowaniu. Natomiast obniżając częstotliwość próbkowania możemy odpowiednio mieć 40, 80, 100 godzin. Poprzez Bluetooth przy próbkowaniu 125 Hz będzie to nawet jeszcze więcej. No ale nie o to chodzi, żeby dobra myszka gamingowa pracowała z parametrami myszki biurowej. Więc weźcie pod uwagę, że tą myszkę tak co 3-4 dni, w zależności od tego, ile gracie, będzie trzeba podładować. Pozostałe opcje debounce time, czyli czas reakcji przycisków, czas uśpienia myszki przy bezczynności, parametr LOD, który zaraz sprawdzimy, i dodatkowe funkcje Ripple Control warto włączyć przy wyższych ustawieniach DPI. Technologia Motion Sync ogólnie poprawia pracę sensora, więc warto włączyć. Angle Snapping niekoniecznie, to już jest takie troszeczkę sztuczne poprawianie precyzji, co w grach może nie wyjść na dobre. 6 wartości DPI i minimalne DPI to 50, maksymalne w software'ze to 42 000. No i patrząc dalej, mamy zakładkę, gdzie możemy ustawić sobie inne funkcje na przyciskach, natomiast nie mamy dedykowanego przełącznika do DPI. Więc gdybyście chcieli na przykład szybko przestawiać DPI, to bierzemy sobie powiedzmy przycisk 5, czyli ten tutaj z tyłu, i mamy do wyboru różne funkcje, nawet funkcje double click, funkcje multimedialne i tak dalej. Blokada DPI, czyli obniżenie wartości do wybranej, DPI loop, czyli przełącznik DPI i tak dalej. Mamy też funkcję makro, więc weźmiemy sobie DPI loop i dzięki temu, jak mam zaprogramowane, to jak widzicie tutaj ten przełącznik, naciskając go, przełącza nam te wartości DPI. Coś takiego myślę, że warto by było mieć. No i oczywiście nagrywarka makr, gdzie możemy sobie jakieś makro nagrać i też przypisać na jakiś przycisk. Zrobię to na razie na 4. Makro wybieramy z listy OK. I w tym momencie, jak nacisnę ten przycisk myszki, to wbija mi się kombinacja, którą sobie tam zaprogramowałem. Przechodzimy do testów. Interpolacja 800, 3000 i 6400. Nic tutaj się złego nie dzieje. Podkładka twarda, ponownie 800, 3000 i 6400. I testy precyzji zostajemy na podkładce twardej, czyli szybkie ruchy na 800 bardzo dokładnie. 3000 już bardzo szybki ruch, ale ponownie opcja Motion Sync się tutaj przydaje i jest naprawdę dobrze. Wracamy na podkładkę miękką, gdzie ruch, jak widzicie, jest dużo wolniejszy, czyli też bardziej precyzyjny. No i 3000 szybszy ruch, ale cały czas bardzo duża precyzja. I sprawdzimy parametr Lift Off Distance, ustawimy na 0,7. Na jednej płycie myszka nie powinna w ogóle działać i tak też jest. Na 1 mm na jednej płycie nie powinna działać i też tak jest. Na 2 mm jak najbardziej powinna działać i działa. Natomiast nie powinna działać już na 2 płytach. Sprawdzamy i faktycznie nie działa. Na podkładce twardej na 2 płytach również nie działa i na 1 mm na jednej płycie również. No i teraz software od myszki ZX1. Wybieramy sobie. No i tutaj ten software wygląda zupełnie inaczej. Możemy konfigurować sobie przyciski, natomiast mamy tutaj bardziej rozbudowaną tabelkę, mamy więcej profili,
Mamy też oczywiście makra, przyciski funkcyjne i inne. Mamy wskaźnik naładowania baterii, ale w formie takich belek, a nie cyfrowo. Mamy także konfigurator ekraniku, czyli możemy sobie tutaj na ten ekranik na przykład wgrać jakieś zdjęcie. Ok, spróbujemy na przykład coś takiego. Potwierdź, robimy zapisz do urządzenia. No i tutaj następuje ładowanie i mamy nasz własny obrazek. I możemy też tutaj wstawiać jakieś krótkie animacje, ponieważ można wstawić po sobie większą ilość klatek. Natomiast to jest taki bajer, ponieważ tak jak myszkę ZX 2 Ultra, musimy podpiąć kablem co jakiś czas, żeby doładować. Tutaj wystarczy odstawić na bazę i ta myszka się od razu będzie ładować i zawsze mamy ją naładowaną w 100%, więc to jest na pewno dobra cecha tej podstawki. Następnie mamy ustawienia wskaźnika, też próbkowanie od 125 do 8000 Hz i będzie tutaj podobnie. Przy maksymalnym ustawieniu spodziewajmy się około 20 godzin pracy na jednym ładowaniu. Pozostałe skoki DPI możemy sobie wyłączyć. Do testów te same wartości co w poprzedniej myszce, natomiast tutaj maksymalna wartość to 40, a minimalna ponownie 50. Ustawienia wydajności, czyli ponownie lift of distance, debounce time i pozostałe opcje. Także mamy angle snapping, korekcja falowania, czyli ripple control, polecane do wyższych DPI i tutaj ustawienia uśpienia i tak samo mamy nagrywarkę makro na tych samych zasadach. Troszkę inny sensor, więc troszkę inne parametry lift of distance. Sprawdźmy i zaraz zrobimy testy. Na 1 mm nie działa, a jak przestawię na 2, no to oczywiście na jednej płycie działa, a na dwóch już nie powinno. I tak też jest. Podkładka twarda, 2 płyty nie działa i na jednej działa. Więc również parametr lift of distance jest tutaj precyzyjnie ustawiany. No i tutaj przycisk do DPI mamy na górze myszki, więc nie musimy nawet jej odwracać. Ponownie interpolacja, podkładka miękka, 800, 3000, 6400, precyzyjny ruch, podkładka twarda. Dokładnie te same odczyty. Test precyzji zostajemy na podkładce twardej, czyli bardzo szybki ruch, natomiast precyzja jest naprawdę duża. 3000 bardzo szybko, ale jednocześnie bardzo precyzyjnie i powrót na podkładkę miękką. I tutaj ponownie, jeśli połączymy poprzez Bluetooth, to będziemy mieli tylko 125 Hz. Jeśli zależy nam na minimalnych opóźnieniach, to podłączajmy poprzez dongiel, bo wtedy ta myszka ma maksymalne parametry. No i 3000 na podkładce miękkiej, bardzo szybki ruch, ale jednocześnie bardzo precyzyjny, więc tutaj ponownie do tego sensora nie mam żadnych uwag, ale zróbmy jeszcze testy w grze. I test w grze myszka ZX1. Bardzo dobra precyzja na 800. Teraz mamy 3000. Już nie moje klimaty, bo bardzo wysokie DPI, ale próbujemy. I też jest naprawdę ok. ZX2 800. Precyzyjny ruch na 800. No i 3000 już bardzo szybki ruch. I także chodzi o poprawność ruchu kursora. To w przypadku obu myszek jest naprawdę dobrze. Pamiętajcie, że dostępność i ceny, także jakieś promocje sprawdzicie sobie klikając w linki w opisie filmu. Jeśli film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Możecie napisać komentarz, udostępnić film, a także warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.